Jeśli chcesz zobaczyć drugą Wenecję, to zapraszam do Sztokholmu. Sztokholm od dawna jest nazywany Wenecja Północna. Do Sztokholmu, stolicy Szwecji, możemy dotrzeć samolotem lub promem ze Świnoujścia lub Gdańska. Sztokholm leży na 14 wyspach Zatoki Stalsion. Komunikację między wyspami zapewnia nam ponad 50 mostów oraz dobrze rozbudowany transport publiczny. W Sztokholmie, jak się znajdziemy, to możemy spróbować pyszne rybki. Rybki, które są wszędzie. Tak jak we Włoszech rybki, tak i w Sztokholmie i w całej Szwecji zjemy świeżą rybkę. Jak już będziesz w Sztokholmie, nie zapomnij spróbować pysznych bułeczek cynamonowych. Są one naprawdę bardzo pyszne. Sztokholm jako stolica Szwecji ma nam dużo do zaoferowania, ale nie jest tanim miastem. Należy dysponować ciut więcej gotówką, aby zwiedzić różne muzea, bo wizyta na Starówce jest gratis. Możemy pochodzić, możemy podziwiać Starówkę, ale już wszystkie muzea i transport nie jest taki tani. Polecałabym, aby sobie wykupić taką Stockholm Pass, czyli wejściówki uprawniające do zwiedzania 60 największych atrakcji miasta, w tym wycieczek objazdowych autobusami i łodziami wycieczkowymi bez wnoszenia dodatkowych opłat. Cena takiej Stockholm Pass zależy od tego, jak długo będziesz korzystał i jak długo będziesz w tym mieście. Można w tej wersji mieć też darmowe przejazdy komunikacją miejską, także opłaca się kupić taką właśnie Stockholm Pass. W Sztokholmie, jak jesteśmy, a nie mamy dużo czasu, to możemy sobie zwiedzić Stare Miasto, czyli Starówkę i także Zamek Królewski pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku. Możemy też sobie zwiedzić w tym zamku komnaty, ale to już należy wykupić bilet wstępu. Czyli zobaczymy apartament królewski i Muzeum Trzech Koron. Cóż jeszcze można zobaczyć w Sztokholmie? W Sztokholmie właśnie obok tego zamku królewskiego znajduje się katedra, która jest najstarszą świątynią na Starym Mieście. Budynek w stylu gotyckim został wzniesiony w XIII wieku, ale był na przestrzeni wieków przebudowywany. Do zwiedzania świątyni można nas zachęcić fakt, że jest to miejsce koronacji wszystkich królów szwedzkich. Sztokholm zimą jest też piękny. W Sztokholmie polecałabym też odwiedzić Muzeum Nobla, znajdujące się w gmachu dawnej giełdy sztokholmskiej. Kolekcja jest poświęcona osobie Alfreda Nobla oraz laureatom nagrody jego imienia. Na Starówce znajdziesz także Muzeum Średniowiecznego Sztokholmu i gmach parlamentu, który można zwiedzić za darmo. Warto udać się do Djurgarden, gdzie oprócz prywatnych rezydencji znajduje się skansen z własnym zoo. No i oczywiście znajduje się Muzeum Wasa, Muzeum Nordyckie, Muzeum Abby oraz Grona Lund Tivoli, czyli Wesołe Miasteczko. Tutaj jest wejście do słynnego Muzeum Wasa. To jest jedyne muzeum na świecie, które posiada statek wybudowany w 1628 roku i w tym samym roku ten statek zatonął. Jest to statek z XVII wieku.
Ciekawostka tego okrętu Wasa jest taka, że ten okręt ponad 300 lat przebywał w wodzie i w 1961 roku został wydobyty z wody. No i oczywiście kolejne lata były poświęcone na drobiazgową konserwację drewna, odnajdowanie i restaurowanie elementów, które oderwały się od głównej konstrukcji, w tym liczne rzeźby. Dzięki ostrożnej, dokładnej, niestrudzonej pracy specjalistów dziś zwiedzający mogą podziwiać zabytek zrekonstruowany do oryginalnego stanu aż w 95%. Tutaj właśnie pokazuję, jak wygląda ten okręt. Coś pięknego, to należy tylko pojechać i podziwiać. To jest co innego oglądanie na tych fotkach, a co innego jak pojedziemy sobie do muzeum, do Sztokholmu i będziemy podziwiać okręt i inne atrakcje tego miasta. Wasa, szwedzki okręt królewski Galeon, na ówczesne czasy był imponujący. Miał wraz z buszprytem 69 metrów długości i blisko 12 metrów szerokości. Wysokość jego kadłubu na rufie wynosi 19,3 metry. Top najwyższego masztu, grot masztu wznosi się prawie 30 metrów ponad górnym pokładem. Kadłub wykonanego ze szlachetnego czarnego dębu. Na 2 pokładach zainstalowanego potężne uzbrojenie. Wasa był również bogato zdobiony. Zatonął w sierpniu 1628 roku. Okręt, tak jak powiedziałam, został wydobyty 24 kwietnia w 1961 roku. Warto też zobaczyć w Sztokholmie metro, przejechać się metrem i zobaczyć najdłuższą galerię sztuki. Przede mną właśnie są fotki ze stacji różnych w metrze. Metro zostało oddane w 1950 roku. 100 jest stacji, w tym 47 pod ziemią. I to zobaczycie, to co widzicie w tej chwili na tej fotce. Kochani, zapraszam Was do Sztokholmu nawet zimą. Te zdjęcia i filmik jest od mojej widzki Pauliny, która mi udostępniła dzisiaj. Ja go dzisiaj montuję i dzisiaj Wam udostępniam. Paulinka pojechała na weekend, na kilka dni do Sztokholmu i po prostu była tam pierwszy raz i była zauroczona tym miastem. Cudowne miasto. Nie musicie jechać do Wenecji, żeby zobaczyć północną Wenecję i zjeść pyszną pizzę, bo w Sztokholmie jest bardzo dużo Włochów. Oto Paulinka, dziękuję Ci bardzo, Paulinka na fotce, a Was serdecznie zapraszam i do Sztokholmu, i na mój kanał. I wielkie buziaczki. Ciao!